Siemano, zapraszam na drugi odcinek serii, który powinien być ciekawszy, bo będzie dotyczył bardziej samego gameplaya i zaczniemy od tego, jakie rzeczy oprócz ekwipunku Eka powinien mieć w plecaku. Jak widzicie, zawsze mam przy sobie backpack z amuletami na potrzebny żywioł, obok plazma ringi i kolary, minimum 20 might ringów i stone skinów oraz sword ringi, jeżeli bijecie ze sworda. Tu jeszcze BP z runami, a także potrawki, o których za chwilę. Saprimów za wiele nie schodzi, bo po pierwsze zawsze mamy jakiegoś life leecha, a po drugie podstawą leczenia Eka w obecnej TB jest Exura Eco i Medico, a w teamie oczywiście Sio Druida. Jednak zawsze chociaż te 200 saprimów trzeba mieć. Warto też przypisać sobie chociaż kilka hotkeyów na pasku i przesuwać na nim itemy potrzebne na danego hunta. Szczególnie warto ustawić obok siebie Utito i Utamo, czystą skina i amulet od żywiołu, bo raczej tylko jedno z dwóch jest potrzebne na danym respie. Ogólnie Knight jest bardzo zależny od leczenia druida i maga i nawet grając dobrym druidem musimy być czujni i mieć na hotkeyu Stone Skina czy Might Ringa, najlepiej oba i dobrze nimi zarządzać. Co do potrawy, to osobiście nie mam jej na hotkeyu, bo gram tylko na klawiaturze i musiałbym ją zamienić za Might Ringa, a do obecnych ustawień za bardzo się przyzwyczaiłem, ale wtedy przynajmniej nie użyje się jej przypadkiem stojąc w depo. Jednak takie najeżdżanie na nią w razie dymów, mimo że jest blisko, nie jest najlepszym rozwiązaniem, więc żeby nie było, nie polecam. Też jak dostajecie jakieś mocniejsze hity, to czasem lepiej obudzić druida, żeby wcisnął Gran Sio, bo to taka darmowa potrawa, a bywa, że czasem nie spojrzy na nasze HP. I bardzo ważne jest, żeby nie żałować potrawek, bo na H-levelu odrobienie levela z boostami kosztuje co najmniej 75 tibia coinów, 2 godziny waszego czasu plus duży koszt odrobienia skilli, jeżeli skillujemy Exercise Weaponem. No i polecam używać potrawek adekwatnie do levela, czyli jeżeli macie bliżej 10 KHP, to trzeba już używać cupcake'i i rotworm stew. Bo o ile Blackjack powinien starczyć jak dostajemy sio i uchy, to na takim trapie, gdzie jest panika game i druid mimo utamy leczy siebie, to w tym przypadku Blackjack był anihilacją. Cooldown Blackjacka i Rotworm Stew jest osobny od cupcake'ów, więc w razie co możemy użyć jeden po drugim w obojętnej kolejności. Na tamtym trapie błędem z mojej strony był też brak naładowania many i niezałożenie full EQ przed przebieganiem, dlatego zawsze gdy idziecie na respy, gdzie początek się przebiega, to naładujcie się na fulla i załóżcie przynajmniej część itemów. A teraz spójrzmy, jak gra Eka wpływa na cały team. Knight nadaje tempo w team huncie i od szybkości biegania będzie zależał exp całego teamu, a dobre ustawianie się zapewni bezpieczeństwo. Ważne jest, żeby wyciągnąć wszystkie moby, które mogłyby nagle wyjść do druida, po czym ustawić się na odpowiedniej klatce. Jeżeli nie możemy na nią wejść i nie mamy tam rzucanego emola, to możemy zrobić ruch w bok i wejść na skos. Gdy biegniemy do następnego pula, to ważne jest także rzucanie run obszarowych, aby zadawać dodatkowy damage z charmów, a jak nie mamy tu jeszcze odblokowanej bestiary, to szybciej ją w ten sposób odblokujemy. Charm może wejść niezależnie, czy uderzymy z broni, runy czy ze spela. I dlatego też warto obserwować, który mob spośród tych, na którego mamy ustawionego charma, ma najwięcej HP i starać się go zaznaczać z broni, aby zdoblować szansę na charma. Kolejna rzecz to jeżeli moby są już na deep redzie i mamy miejsce, żeby wybiec, to lecimy już do następnej klaty i rzucamy jakiegoś GFBK i jeżeli trzeba, to odprowadzamy te moby, mijając je na ekranie. Na wielu klatach, w momencie gdy obok 8 mobów kręcą się inne, dobre będzie rzucenie Exori Mass, aby zwiększyć szanse na dodatkowy damage z charmów na mobach poza tą 8. Oczywiście dobry ek posiada też spell Exeta Res i należy profilaktycznie go używać, ale takie eksetowanie z wychodzeniem ze swojego SQM-a jest ryzykowne, ponieważ jakiś mob może wejść na nasze miejsce. Tutaj przykład błędu w ustawieniu, ale Exeta przynajmniej ściągnęła moba z ED, po czym udało się dobrze ustawić. No i została kwestia Utamo Tempo, czyli spela, który bardzo zwiększa naszą obronę na 10 sekund i jest on przeciwieństwem Utito. Po pierwsze, Utamo dzieli cooldown razem z Exetą, więc na takich respach jak ten musicie bardzo uważać, bo gdy za szybko wciśniecie Utamo, to przez 2 sekundy nie możecie rzucić Exety, przez co moby mogą wejść na resztę teamu. A po drugie, na Utamo nie tylko ogólnie bijemy słabiej, ale też wchodzą nam mniejsze hity z charmów, więc wiedząc o tym fakcie, nie należy od razu włączać Utamo, tylko dać sobie chwilę na rzucenie np. 2 speli bez Utamo, bo wtedy w ciągu 2 godzin zrobimy większy damage i moby będą szybciej padać. Jak widzicie, należy expić na full ataku, bo full def jest opłacalny tylko przy przebieganiu,
bo normalnie w 8, gdy biją nas więcej niż 2 moby, to nic on nie daje. Na wąskich respach ważne będzie tak zwane tasowanie mobów na klacie w ten sposób, aby reszta do nas doszła. Wystarczy zrobić ruch w jedną stronę i szybko wrócić, tak aby poruszyły się tylko moby po bokach i zrobiły miejsce pozostałym, albo żebyśmy mogli do nich przejść. Teraz jeszcze krótko o kilku spelach. Exura Gran Eco jest możliwa do użycia co 10 minut, ale jeżeli bijecie coś mocniejszego, to warto jej używać dopiero wtedy, gdy naprawdę potrzeba i w razie co można dokleić np. Mightringa. Ja mam tego spela i Mightringa obok siebie. Sam on bywa pomocny, ale nie wszędzie. Czasami tylko przeszkadza, bo musimy z niego eksetować moby. Warto go używać szczególnie na demcach, hellhandach, sfinksach, cobra bossach i oczywiście warto go użyć w razie jakiegoś trapa. Ekseta dystansowa działa w ten sposób, że przywołuje do nas 3 dystansowe moby. Działa ona liniowo i jest najbardziej skuteczna, gdy wszystkie 3 moby są po jednej stronie, blisko siebie. Autura Gran jest spoko, ale na niedużym levelu. Jeżeli chodzi o częste pytanie, jaki pierwszy charm na Eka, to ja pierwszego odblokowałem Freeza, bo solo robiłem sobie demon taska i na średnim levelu dużo daje on też na Geyser Spectrach, Hellhandach, Trakenach czy Detekach. I oczywiście im więcej HP ma dany mob i im jest słabszy na dany żywioł, tym lepiej. Trzeba też szybko odblokować dodge'a i władować go na przykład w Arachnofobikę, która bije mocno, a poza Holy na resztę jest neutralna, a Divine kosztuje trochę dużo, żebyśmy go na początku odblokowali. Low Blow będzie świetny, jeżeli gramy dużo solo i w odróżnieniu od Elemental Charmów nie zależy od całkowitej ilości HP danego moba, więc lepiej go ustawiać na moby, które nie mają dużej ilości HP. Ja jeszcze go nie mam, więc więcej się nie wypowiem. A co do pary, to ustawiam go zwykle na Flimsy i świetnie wchodzi też na True Midnight Azury. Na innych mobach go nie testowałem, ale pewnie przyda się też na Roshu. Jak widzicie, zakres hitów jest spory. A teraz jeszcze kilka randomowych tipów. Jeżeli chcecie skillować Exercise weaponami, to nie kupujcie ich przez Stora, tylko lepiej kupcie te ceki, sprzedajcie je na markecie i wtedy za GP kupcie weapon u NPC. Oczywiście najlepiej skillować na dublu. Po każdym huncie warto od razu zostawić golda w banku i sprzedać Rashida oraz kamienie typu Small Sapphire, gdyż wtedy łatwiej będzie nam się wrzucało resztę luta do depo. Jeżeli nie macie runy na Scarlet, to wystarczy rzucić w nią Exori Hur, miejąc założony Elemental Weapon. Testowałem także rotację z GFB na hotkeyu zamiast Exori Min i miejąc 2 ofensywne czarmy na 2 z 3 mobów, robiłem nieco większy damage na godzinę, jednak nie wpływało to na expa i nie byłem pewien, czy już rzuciłem GFB. Co do Eldritch Weaponów, o których nie powiedziałem w pierwszym odcinku, to 2 z nich są dwurękami z ognia, więc jak już mówiłem na przykładzie Phantasmal Axa, na wysokim levelu nie ma za bardzo gdzie ich wykorzystać, więc za aktualne ceny się nie opłaca. Great Axe jest już bardziej sensowny na ten moment. A na koniec Q&A, czyli poodpowiadam na Wasze pytania. Czy gra Ekiem solo ma sens? Jak najbardziej. Eka jest świetny do profitowania i expy także będziesz miał solo bardzo dobre, ale oczywiście mniejsze niż w teamie. Na plus też jest to, że nie będziesz musiał wysyłać komuś kasy z hunta i czekać aż zbiorą się ludzie. Wydaje mi się, że możesz grać tym 200, bo to nadal dość wczesny level, na którym masz wiele łatwych miejscówek, na których możesz nadrobić zaległości i masz już tam prawie wszystkie spele. Co do Slayera, to tak jak odpisałem, są miejscówki, na których 3 sloty są ważniejsze i zauważymy to w ciągu pierwszej minuty hunta. Czy warto ładować imbu na żywioł w armor albo tarczę? Jeżeli często musicie doleczyć się potionami, to tak. Warto spojrzeć na Input Analyzer, od jakiego moba dostajemy najmocniej i z jakiego żywiołu i będzie nam łatwiej zdecydować. A na banutę najlepiej też zakładać Garlic Necklace. Na pewno nie ma co oszczędzać na imbu na Summer Elfach czy Sphinxach, bo będziemy dostawać o wiele mocniej. Gdzie skillować bez paka? Właściwie wszędzie, ale ja pamiętam, że skillowałem kiedyś na Monkach na Dark Cathedral. Jak ubierać się na Verlejony? Mniej więcej tak. O expach to jeszcze muszę pomyśleć, jak będę nagrywał kolejny odcinek, ale na pewno te rzeczy. Co do charmów, to tak jak mówiłem wcześniej, Poisona brałbym dużo później, ale dopóki wybierasz Elemental Charmy albo Dodge'a, Pary czy Low Blowa, to jest ok. Czy EK po balansie jest lepszy do solo gry niż RP? Myślę, że tak. Dzięki za oglądanie, jak się przydało to zostawcie łapkę, a ja za jakiś czas wrzucę coś z miejscówkami do expa, ale nie wiem czy zrobić to z komentarzem czy bez. Życzę miłej gry i do następnego.